Wybór idealnej wersji Cupry Formentor w gąszczu dostępnych wariantów napędowych bywa prawdziwym wyzwaniem. Jednak wersja 2.0 TSI o mocy 204 koni mechanicznych wyrasta na murowanego faworyta rozsądku. Po niedawnym liftingu ten hiszpański crossover zyskał drapieżny przód w stylu Shark Nose oraz nową sygnaturę świateł, zachowując swój unikalny, sportowy charakter. W dobie powszechnej elektryfikacji konfiguracja pozbawiona ciężkiego balastu baterii hybrydowych, wyposażona za to w klasyczny napęd na 4 koła 4Drive oraz przekładnię DSG, jawi się jako absolutnie optymalny przepis na udane auto do jazdy na co dzień. Sprawdźmy, dlaczego to właśnie ten wariant na bazowych 18-calowych felgach jest być może najbardziej racjonalną opcją w całym cenniku. Ja jestem Kamil Rogala i zapraszam Was do oglądania mojego testu. No i zaczynamy nasz test Cupry Formentor w dość takiej, powiedziałbym, bazowej odmianie 2.0 TSI 204 konie, mechaniczne, bazowej wizualnie, bo jak doskonale wiecie, tą Cuprę można skonfigurować w bardzo różny sposób. Może być na przykład biała, która naprawdę fajnie wygląda, albo z brązowym, matowym lakierem. Do wyboru mamy również kilka wzorów felg. Jest w czym wybierać, ale jak zwykle zaczniemy od bagażnika. O wyglądzie porozmawiamy sobie potem. Funkcjonalność całkiem niezła. Jak widzicie, są haczyki. Brakuje uchwytu do składania oparć kanapy, ale jest gniazdko, dodatkowe oświetlenie, a pod twardą podłogą dojazdowe koło zapasowe i kształtka na jakieś drobiazgi i podstawowe, najważniejsze akcesoria. Tu teoretycznie można było to wyjąć, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Po złożeniu oparć kanapy mamy prawie płaską podłogę. A jeżeli chodzi o pojemność, to w testowanej, napędzanej na 4 koła wersji 2.0 TSI mamy 420 litrów bazowej pojemności. A jeśli zajdzie oczywiście potrzeba przewiezienia większych gabarytów, po złożeniu oparć kanapy mamy 1475 litrów. Tutaj mamy opcjonalny półautomatycznie rozkładany hak z przyciskiem w bagażniku. On się odblokowuje, składamy i pach, chowa się tutaj. No, moim zdaniem jest całkiem nieźle, jak na kompaktowego crossovera o takim linii trochę a la coupé. To tyle z bagażnika, zaraz przesiądziemy się na kanapę z tyłu. Ta LEDowa listwa to wygląda dość ciekawie, chociaż jak to zwykle bywa w Cuprze, odrobinę przaśnie, ale chyba w większości podoba się ten styl. Uchwyty Isofix niestety pod takimi przecięciami w tapicerce nie są zbyt wygodne, średnio estetyczne, no ale mniejsze z tym. Miejsca pod maksymalnie opuszczonym fotelem bardzo dużo. Na nogi również, a przy moich 173 cm wzrostu nad głową mam jeszcze bardzo dużo wolnej przestrzeni. Są oczywiście kieszonki na drobiazgi, dodatkowa strefa klimatyzacji z portami USB-C. Dodatkowa kieszonka. Te fotele, ta kanapa nawet nieźle wyprofilowana. Mamy oczywiście uchwyty na kubki w podłokietniku i przejście do bagażnika takie z prawdziwego zdarzenia, bo cały praktycznie tę środkową część oparcia możemy sobie złożyć. Tu jest twardo, tu odrobinę miękkiego materiału. Podłokietnik też przyzwoite spasowanie. Całkiem nieźle, nic nie trzeszczy, są dodatkowe uchwyty, haczyki, dodatkowe oświetlenie w podsufitce. To wszystko jest naprawdę nieźle wykonane. Ok, jest dużo twardego plastiku, ale nic nie trzeszczy, nic nie strzela podczas jazdy. Całkiem nieźle. Tutaj miękki tył fotela jest ok. To tyle z kanapy z tyłu. Teraz przenosimy się na fotel kierowcy. Jeszcze rzut oka po kabinie. No naprawdę tu jest bardzo ładnie. A może być jeszcze ładniej, jeżeli sobie wybierzemy jakieś tam dodatkowe pakiety skórzane. Jeszcze rzut oka na kanapę z tyłu. No ten tunel środkowy jest dość spory, no ale mamy tutaj w końcu napęd na 4 koła. Na Haldexie to na Haldexie, ale zawsze coś. Siadamy, zamykamy drzwi i uruchamiamy silnik przyciskiem na kierownicy. Taka ciekawostka. Przed oczami kierowcy oczywiście duży ekran wirtualnych zegarów, a tutaj
już wielokrotnie poprawiany system rozrywki, który teraz działa chyba trochę lepiej, bo pamiętam początki na przykład w Leonie, no nie były najlepsze. Tutaj te kafelki możemy sobie zmieniać, poustawiać sobie jakieś dodatkowe opcje. Zakres personalizacji jest dość spory, chociaż nie aż tak duży, żeby można było się tutaj pogubić. W trybie indywidualnym możemy sobie na przykład wybrać tryb pracy silnika Eco, a wtedy przekładnia będzie wprowadzała układ napędowy w tryb żeglowania. Taka ciekawostka, warto mieć to na uwadze, bo w trybie normalnym przy komfort to nie działa. Ustawień klimatyzacji dość sporo, niestety większość oczywiście z panelu dotykowego. Tutaj te gładziki wreszcie są podświetlane w nocy, co nie było taką oczywistością na przykład w przypadku obecnej generacji Golfa na samym początku. Mamy oczywiście tackę do ładowania indukcyjnego z chłodzeniem, 2 porty USB-C, minimalną ilość połyskującego plastiku, schowek dość pojemny z dodatkowym portem zasilającym, uchwyty na kubki niezasłaniane, więc tam się zbiera trochę brudu, ale za to mamy regulowany podłokietnik. No to jest bardzo przyjemny dodatek. Schowek pojemny, ale oczywiście niczym nie wyłożony, więc na zakrętach klamoty będą hałasowały. Tu taka fajna wkładka, przyjemna w dotyku faktura i oczywiście przyciski na kierownicy, a nie dodatkowe gładziki, które się brudzą i działają tak jak chcą. Jest kilka możliwości wyboru widoku na wirtualnych zegarach. To jest wszystko bardzo czytelne, proste w obsłudze. Trzeba chwili, żeby się do tego przyzwyczaić, bo tam zmieniamy ekrany i tak dalej, ale to po jakimś czasie jest bardzo intuicyjne, a to jest chyba w tym najważniejsze. To powinno być przyjazne dla użytkownika, a nie dla producenta, chociaż czasami mam wrażenie, że każdy myśli po swojemu. Tutaj sobie zmieniamy tryby jazdy. W tym modelu tych trybów jest 4. Komfort, Sport, Individual i o dziwo Offroad. Tutaj też starodawny, ale bardzo wygodny panel. Podświetlenie. Dość ładnie to wygląda. Po zmroku oczywiście możemy sobie wybrać kolory. Tu oczywiście jakość materiałów jest trochę lepsza niż z tyłu. Jest trochę więcej miękkich materiałów. A jakość spasowania? Jest różnie. Czasami jest naprawdę solidnie i nic nie wydaje żadnych dźwięków. Czasami no, gdzieś tam coś potrzeszczy, gdy ten plastik się układa, ale mam wrażenie, że naprawdę nie jest źle. A przede wszystkim podczas jazdy, nawet na nierównościach, nic nie trzeszczy, nic nie strzela, jest cicho. Bardzo fajnie. Jeszcze rzut oka na podstawowe fotele, które i tak są bardzo, bardzo wygodne. A za chwilę zajrzymy, co jest pod maską. No tam, jak już wspomniałem, jest jednostka 2.0 TSI, czyli benzynowy silnik z rodziny EA888, który generuje 204 konie mechaniczne oraz 320 Nm momentu obrotowego i dla wielu, w sumie dla mnie, to jest taki złoty środek pomiędzy silnikiem 1.5 TSI, na przykład z miękką hybrydą, a już mocniejszym 300-konnym albo 245-konnym silnikiem 2.0. Tutaj osiągi są całkiem niezłe. Przyspieszenie od 0 do 100 km zajmuje 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 225 km na godzinę. A jak ten silnik zachowuje się w mieście i w trasie, ile spala benzyny, o tym przekonamy się już za chwilę. I witam Was z powrotem zza kierownicy Cupry Formentor z silnikiem 2.0 TSI o mocy 204 koni mechanicznych z przekładnią DSG i napędem na 4 koła 4Drive. Najpierw pokonamy sobie około 10 km po mieście, no i pod koniec tego pomiaru sprawdzimy, jakie jest średnie zużycie paliwa. Oczywiście to nie jest jakiś bardzo dokładny pomiar, no ale skoro mamy trochę czasu, to możemy sobie przy okazji sprawdzić, jak to auto zachowuje się właśnie w mieście, a moim zdaniem to właśnie chyba w mieście będzie spędzało najwięcej czasu. No właśnie, nie będę opisywał historii tego modelu, no bo on w sumie tej historii nie ma, chociaż jest na rynku już od jakiegoś czasu, ale zamiast tego poopowiadamy sobie o wyglądzie i o tym, jak możemy sobie to auto skonfigurować, bo możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i właśnie ta testowana, moim zdaniem, może być właśnie najczęściej wybierana przez potencjalnych klientów. Dlaczego? No okej, w ofercie mamy 1.5 TSI, również z miękką hybrydą, który na pewno jest dużo bardziej oszczędny.
Tu to zużycie paliwa jest trochę wyższe, no ale właśnie mamy wyższą moc, lepsze osiągi, no i przede wszystkim napęd na 4 koła, który moim zdaniem w tego typu aucie nadaje mu sensu. Szczególnie w naszych warunkach atmosferycznych. Poprzednia zima była no taka trochę zaskakująca dla niektórych, a tutaj mamy napęd na 4 koła, który nie jest oczywiście napędem, który sprawdzi się w terenie, ale na pewno pomoże wyjechać z zaśnieżonego, nieodśnieżonego parkingu czy tam osiedla. Sprawdziłem w zimę i tak, to się zdarza i taki napęd pomaga, nawet jeżeli to jest taki w cudzysłowie napęd oszukany. No ale mniejsza z tym, wróćmy do naszego auta, a konkretnie do stylistyki, bo stylistyka odświeżonego Formentora moim zdaniem nadal przyciąga wzrok ostrymi przetłoczeniami, głęboko wciętymi wlotami powietrza i taką dość drapieżną, nisko podprowadzoną linią maski oraz dachu. Wybór ciemno-szarego, takiego głębokiego lakieru metalizowanego o nazwie Magnetic Tech to doskonały kompromis z punktu widzenia codziennej eksploatacji. Możemy oczywiście wybrać sobie lakiery matowe, nawet brązowy czy nie wiem, niebieski, który na pewno wygląda lepiej, ale czy się sprawdzi w codziennym użytkowaniu i czy jest wygodniejszy w takim codziennym dbaniu o auto? Moim zdaniem niekoniecznie, bo wtedy oczywiście odpada mycie tego samochodu na szczotach. W ogóle nikt nie powinien myć samochodu na szczotach, ale jeżeli już, no to po kilku takich wizytach ten lakier matowy mógłby wyglądać no, dramatycznie. No ale mniejsza z tym. Co jeszcze? Zestawienie tego lakieru z bazowymi dla tego silnika 18-calowymi felgami aluminiowymi to znowu bardzo dobry wybór, taki świadomy na rzecz wygody i znowu codziennej eksploatacji, bo opony w rozmiarze 245×45 dodają jeszcze trochę komfortu i pewności podczas jazdy po mieście. Jakieś większe krawężniki nie będą problemem, bowiem nie dość, że balon opony jest spory, to jeszcze ten rant ochronny w przypadku tej opony jest jeszcze bardzo szeroki, więc śmiało można atakować krawężniki, nawet jeżeli komuś się gdzieś coś omsknie, to nie będzie większej straty. Jasne, w ofercie są ładniejsze felgi 19, a nawet chyba 20-calowe z miedzianymi dodatkami i tak dalej, ale w codziennej eksploatacji mogą być problematyczne. Jeśli ja bym się decydował na takie auto, to 18 z takimi balonami zostawiłbym sobie pewnie na zimę. Na lato może bym wrzucił jakieś 19 albo 20, ale to już oczywiście kwestia gustu i indywidualnych potrzeb wobec samochodu. No nie oszukujmy się, pewnie głównie miejskiego. Warto jeszcze przy okazji wspomnieć, że wraz z modernizacją wnętrze Formentora doczekało się także kluczowych poprawek, które rozwiązały największe bolączki ergonomiczne poprzednika. Głównym punktem programu jest całkowicie nowy, potężny system multimedialny z ekranem o przekątnej aż 12,9 cala. System ten działa na pewno nieporównywalnie płynniej, ma czytelniejszy interfejs, a pod wyświetlaczem nareszcie zastosowano, jak wspomniałem, podświetlane, dotykowe, ale wreszcie podświetlane suwaki do regulacji temperatury i głośności. Nie wiem, kto zatwierdził poprzednie niepodświetlane. Nie wiem, nikt nie sprawdził tego auta w nocy. Dla mnie to jakieś chore, no ale cóż. Na szczęście już to poprawili, więc nie będę na to już narzekał, na szczęście. Pozycja za kierownicą pozostaje moim zdaniem wzorowa. Głębokie, świetnie wyprofilowane fotele, nawet te bazowe, doskonale trzymają ciało na łukach, a kierowca ma przed oczami czytelny, chociaż wirtualny, ale już się do tego chyba wszyscy przyzwyczaili i naprawdę ładnie wyglądający ekran cyfrowych zegarów i ten układ możemy sobie zmieniać i możemy sobie zastosować, tak jak teraz, powiedzmy, wyglądające jak analogowe zegary. Można sobie dać jeden duży zegar na środku albo kompletnie z nich zrezygnować. Fajnie, że jest wybór, ja to bardzo doceniam. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, no tak jak już widzieliście, bagażnik ma 420 litrów pojemności i nie jest on mały, bo
wersjach hybrydowych przestrzeń ta spada do zaledwie 345 litrów. I jak dobrze kojarzę, w wersji z napędem naprzód, na przykład 1.5 TSI, możemy mieć odrobinę większy bagażnik, bo o pojemności 450 litrów, czyli napęd na 4 koła zabiera nam 30 litrów pojemności. Moim zdaniem chyba jednak warto poświęcić te 30 litrów pojemności bagażnika, aby mieć większą pewność podczas jazdy w trudniejszych warunkach, głównie pogodowych, no bo terenowych, nie oszukujmy się, chyba nikt normalnie zabiera auta tego typu w teren. Ale z drugiej strony w trybach jazdy mamy tryb off-road, no, który może by się... co tu się dzieje? Uciekamy. Chociaż z drugiej strony tryb off-road być może sprawdziłby się podczas jazdy na przykład w kopnym śniegu, gdzieś właśnie wyjeżdżając z zakopanego śniegiem parkingu. Nie wiem, nie sprawdzałem, może jak będę kiedyś miał okazję, to sobie sprawdzę. Sprawdziłem za to tryb indywidual i tu jest fajna ciekawostka, bo w podstawowych trybach jazdy nie mamy możliwości jazdy z tak zwanym trybem żeglowania. Jeżeli sobie w trybie indywidual wybierzemy tryb pracy silnika w tryb Eco, to wtedy owszem mamy żeglowanie i podczas odpuszczania gazu, podczas jazdy ze stałą prędkością i tak dalej, przekładnia rozpina się z silnikiem i wtedy możemy sobie teoretycznie oszczędzić sporo paliwa i działa to nieźle, szczególnie na drogach podmiejskich, jakieś wiejskie dróżki, dojazdy do skrzyżowań i tak dalej. W mieście niekoniecznie, no chyba że jeździmy spokojnie po pustych ulicach, wtedy owszem. No i na autostradach i drogach ekspresowych przy włączonym tempomacie to też nie będzie działało. W ogóle tryby jazdy Eco moim zdaniem bardzo często są po prostu bezsensowne, bo niespecjalnie obniżają zużycie paliwa, no chyba że właśnie jeździmy bardzo spokojnie poza miastem, a z drugiej strony moim zdaniem bardziej denerwują, bowiem reakcja na przyspieszenie całego układu, głównie oczywiście przekładni automatycznej, jest bardzo często dramatyczna i zanim silnik zareaguje, zanim przekładnia zredukuje biegi, mijają długie sekundy, co przy próbie dynamicznego włączenia się do ruchu jest nie tyle denerwujące, co może być wręcz niebezpieczne. Te tryby działają wtedy, gdy jest właśnie tryb żeglowania, a jeszcze lepiej, gdy ten tryb żeglowania współgra z całkowitym wyłączeniem silnika, ale to działa tylko w przypadku miękkich hybryd. No a jak właśnie ze zużyciem paliwa po 10 km po mieście wyszło 10,3 litra na 100 km. No oszczędnie raczej nie jest. Ale lepiej powinno być na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze kilka postojów na światłach, średni ruch, zobaczymy jak to wyjdzie w tym przypadku. No i właśnie, tak jak już przed chwilą wspomniałem, miękka hybryda bardzo dobrze spisuje się w mieście podczas ruszania, dojazdu, wtedy już dojazdu do skrzyżowania, wtedy wyłącza silnik, da się wtedy oszczędzić trochę tu i wtedy wychodzą niższe wyniki. Tutaj mamy powiedzmy starodawny silnik 2.0 TSI bez żadnego wsparcia hybrydy i spalanie jest niestety w mieście trochę wysokie. Z drugiej jednak strony mamy ten zapas mocy po 204 konie mechaniczne i sprint od 0 do setki w 6,7 sekundy przy napędzie na 4 koła nie jest zły. Poza tym niektórzy jeszcze modyfikują te silniki, dodają naprawdę sporo mocy, nawet jeśli chodzi tylko o modyfikację softu. Nie polecam, ale mówię, że tak jest i można naprawdę sporo z tego silnika wyciągnąć. No tak, ale co jeszcze? Bo kluczowym argumentem jest właśnie ten napęd na 4 koła oparty na sprzęgle wielopłytkowym. W przeciwieństwie do podstawowych wersji przednionapędowych auto wyrywa z miejsca bez buksowania kół, nawet na suchej nawierzchni, już nie mówiąc o nawierzchni mokrej. Poza tym prowadzi się naprawdę niezwykle pewnie zimą, ale i na mokrej nawierzchni latem, co już miałem okazję sprawdzić. Niby to SUV, niby troszeczkę podwyższony, ale moim zdaniem Formentor ma charakter raczej podniesionego kombi niż takiego typowego crossovera SUV-a. Bardzo mi się to podoba. Zresztą nie tylko mnie, bo tych aut naprawdę sporo jeździ po ulicach.
Okej, niektórzy narzekają, że w środku jest trochę plastikowo. Owszem, ale tak czy siak to auto mi się bardzo podoba i nie wiem, czy jeżeli chodzi o ten segment, nie jest najciekawszym z całej grupy Volkswagena. Może tak jest, może nie. Jeżeli macie inne zdanie, albo inne propozycje, albo inne doświadczenia, dajcie znać, bo chętnie poznam inny punkt widzenia. No oczywiście mogę mieć pewne zastrzeżenia do pracy przekładni, która nie jest ani błyskawiczna, ani idealnie płynna, szczególnie podczas jazdy miejskiej, takim dojeżdżaniu do skrzyżowania, podczas jazdy w korku. Nie jest idealnie, ale jeżeli przełączymy w tryb sport, robi się już bardzo, bardzo przyjemnie. A jak ze spalaniem po 10 km drogą podmiejską przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę wyszło 6,9 litra na 100 km i tu są już lepsze wartości, da się niżej. A jak będzie ze spalaniem na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę, sprawdzimy to po 10 km, a tymczasem jeszcze porozmawiajmy sobie o pieniądzach, bo Formentor zależnie od wersji może być przyzwoicie wyceniony albo już lekko nieopłacalny, no nie wiem sam, ale dojdziemy do wniosku może razem po teście w komentarzach. Ale do rzeczy, bo wyjściowa cena katalogowa omawianego wariantu 2.0 to jest 204 konie mechaniczne z napędem 4Drive, kształtuje się na poziomie około 170 tysięcy złotych niecałych, a w ramach promocji rocznikowych bywa do kupienia od około 160 tysięcy złotych. Dla porównania podstawowy wariant 1.5 ETSI o mocy 150 koni mechanicznych z napędem naprzód wyceniono na około 152-153 tysiące złotych. Jest to prawda nieco tańszy, ale traci napęd 4Drive i nie zapewnia tak pewnego prowadzenia, głównie na drogach z trudniejszym podłożem, po deszczu, zimie i tak dalej, no i pewnie ma trochę gorsze osiągi, chociaż przyznam, nie sprawdziłem, no ale to dacie znać w komentarzach, jeżeli tak jest, albo może macie właśnie taką wersję 1.5 ETSI i sobie chwalicie, jeżeli tak, to czemu? Dawajcie znać, a tymczasem jeszcze porównajmy do wersji VZ, która ma moc 265 koni mechanicznych i kosztuje co najmniej 210-212 tysięcy złotych. No i ona nie posiada napędu na 4 koła. Natomiast flagowy wariant VZ o mocy 333 koni mechanicznych z napędem 4Drive to już wydatek rzędu blisko 240 tysięcy złotych. No to już jest dopłata spora, moim zdaniem. Czy opłacalna? No mocy jest zdecydowanie więcej, ale auto ma też trochę inny charakter. Czy każdemu pasuje? Nie wiem. Ja bym miał trudny orzech do zgryzienia i nie będę owijał bawełnę, chyba wybrał tą tańszą wersję, bo 240 tysięcy to już chyba trochę za dużo. A jak ze spalaniem po 10 km drogą ekspresową wyszło 6,8 litra na 100 km. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do subskrybowania. Na razie.